Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie z Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu, gdzie przestrzenie tej wspaniałej instytucji kultury województwa małopolskiego rozbrzmiewają sztuką wokalną. Właśnie odbywa się 21. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej imienia Ady Sari. Dla województwa małopolskiego jest to bardzo ważne wydarzenie. Jest to najstarszy konkurs sztuki wokalnej i bardzo się cieszę, że właśnie kolebką tego konkursu jest Małopolskie Centrum Kultury Sokół. To niezwykłe wydarzenie, które wokół siebie zrzesza cudownych ludzi, pasjonatów sztuki wokalnej, wspaniałe jury, wspaniałych młodych twórców i niezwykłych organizatorów. Za co serdecznie w imieniu województwa małopolskiego dziękuję. Mam przyjemność już po raz trzeci być w Nowym Sączu na konkursie Ady Sari. Pierwszy raz w 2021 roku w ciężkim okresie pandemicznym, no i następnie już w 2023 i ponownie w tej edycji. To, co wyróżnia ten konkurs, to jest wspaniała organizacja, więc tutaj naprawdę duże ukłony dla całego zespołu odpowiedzialnego za to. Wspaniała jest naprawdę atmosfera, która tutaj panuje, jest bardzo duże wsparcie, support dla wszystkich uczestników, dla pianistów, też czuć bardzo dobrą energię, taką życzliwość, ludzką życzliwość od jury konkursu, co też na pewno dla wszystkich jest bardzo ważne. Konkurs jest to zawsze mocno stresująca sytuacja, tak więc to jest zdecydowanie na plus. Gdy 40 lat temu, w 1985 roku, pan dyrektor Malczak, pani profesor Łazarska tworzyli pierwszy konkurs dla młodych śpiewaków, nie przypuszczali, że za 40 lat, jak będzie 21. edycja, to nie będzie konkurs o wymiarze lokalnym, to będzie konkurs o wymiarze globalnym. To rzecz niesamowita. W ciągu tych 21 konkursów coraz więcej śpiewaków, coraz więcej znaczących nazwisk. No i to pokazuje, jaką rangą cieszy się konkurs imienia Ady Sari. To konkurs międzynarodowy, kiedyś Dni Sztuki Wokalnej imienia Ady Sari. Pierwsze edycje w sali reprezentacyjnej Sądowskiego Ratusza, a teraz wielki, wspaniały budynek Małopolskiego Centrum Kultury Sokół. Piękna sala imienia Lipińskiego, gdzie młodzi artyści dają z siebie wszystko, bo dla wielu z nich ten konkurs jest początkiem dużej, dorosłej kariery. Konkurs adresowany do śpiewaków, którzy nie mają jeszcze 30 lat, którzy zaczynają swoją zawodową karierę i dla wielu z nich rzeczywiście to jest początek wspaniałej drogi życiowej. A dla nas, pracowników Małopolskiego Centrum Kultury Sokół, to jedno z dwóch globalnych wydarzeń kreowanych w tej instytucji. To jest wydarzenie, przy którym nasi pracownicy nie tylko pracują, spędzają godziny, ale oddają kawałek siebie. Bo do tego, by mogła być tu wspaniała atmosfera, do tego, by ludzie, którzy przyjeżdżają, i jurorzy z całego świata, i uczestnicy z całego świata, również ponad 40 krajów, z tylu państw zgłoszenia przyszłych do nas na konkurs, by oni czuli się tutaj po prostu dobrze, by czuli się jak u siebie w domu. Zresztą wszyscy to podkreślają za każdym razem. I to jest rzecz niezwykła, bo do tego potrzeba, żeby wszyscy ci, którzy pracują, oddawali właśnie kawałek serca. I za te kawałki serca ja pracownikom zawsze dziękuję przy każdym wydarzeniu.
bo dzięki nim Małopolskie Centrum Kultury Sokół jest miejscem szczególnym, w którym powstają rzeczy niezwykłe. Wiecie Państwo, że zawsze najbardziej leży mi na sercu poziom, żeby było jak najlepiej. No i właśnie w tym roku myślę, że było najlepiej, jak do tej pory. Mieliśmy 8 uczestników w finale, ale tak naprawdę 20 osób osiągnęło poziom, który się kwalifikował do półfinału. Więc naprawdę wybór był bardzo trudny. Ci, którzy świetnie sobie poradzili w pierwszym etapie, gorzej w drugim. Ci, którzy gorzej w pierwszym, świetnie w drugim. Dzięki temu tabela była praktycznie płaska. Każdy mógł dostać tę nagrodę. Gratuluję wszystkim, naprawdę byliście świetni i dziękuję Wam za ten poziom, bo Wasz poziom to nasz poziom. Zmieniają się czasy, idziemy z duchem czasu, idziemy do przodu i w tym rozwoju świata obserwuję, jak bardzo rozwija się Adasari. Kiedyś to był mały konkursik na południu Polski, w mieście, owszem, pięknym, ale nieznanym szerokiej publiczności. Nowy Sącz jako perełka polskich miast, gdzie jest szlak drewnianej architektury, jakby znana jest w Polsce, natomiast w tej chwili dzięki Opera Vision cały świat dowiedział się, że jest Nowy Sącz i mam nadzieję, że cały świat przyjedzie sprawdzić, jak tu jest pięknie. Razem z odkrywaniem Nowego Sącza rośnie też poziom tego konkursu. Zaczynaliśmy bardzo skromnie, teraz w miarę rozwoju różnych dostępnych środków, dzięki którym możemy też pracować na coraz wyższy poziom. Coraz łatwiej jest robić nagrania, wysyłać te nagrania po to, żebyśmy mogli zrobić preeliminację. Dzięki temu coraz bardziej świat ma dostęp do naszych wiadomości i my do wiadomości ze świata. To działa w dwie strony i działa dobrze. Także nie pozwólmy sztucznej inteligencji śpiewać lepiej od nas. Idźmy w tą stronę, jesteśmy coraz lepsi i coraz bardziej międzynarodowi. Opera Vision jest tego dowodem. Muszę Państwu powiedzieć, że jako lokalna patriotka jestem zachwycona, jak polska kultura idzie w świat. I to zadziwiająco, to Azjaci są tymi, którzy niosą naszą polską pieśń na ustach, a jeszcze do tego bardzo dobrze wymawiają tekst. Byłam naprawdę pod dużym wrażeniem tego, jak ludzie, których jakby miejsce artykulacji jest położone zupełnie w innej części w ustach, nagle potrafi wypowiadać polskie słowa. Bo może nie jest takie dziwne, że dobrze sobie radzą z językiem polskim Ukraińcy. I to oni byli najlepsi, jeśli chodzi o śpiewanie polskiego repertuaru. Owszem, Polacy też śpiewali dobrze, no tylko to nie było takie szokujące, że Polak potrafi dobrze zaśpiewać polską pieśń. A w momencie, kiedy Ukrainiec w drugim etapie zaśpiewał pieśń Łukaszewskiego, która się kończy słowami „Daj nam pokój i miłość”, to naprawdę było przejmujące doświadczenie. Proszę Państwa, najbardziej lubię ten moment, kiedy odwiedzamy Muzeum Adasari. I tam na wejściu wita wszystkich zagranicznych jurorów aria Una voce poco fa, śpiewana przez naszą wielką maestę. I w momencie, kiedy dochodzi do górnych dźwięków i pan kustosz, pan Andrzej Długosz chce już wyłączyć nagranie, wszyscy mówią nein, not yet, bo chcą posłuchać do końca. Bo to naprawdę robi wielkie wrażenie cały czas, na każdym.
I dlatego tak chętnie tutaj wracam, bo to jest kolebka wielkiej sztuki. Do tegorocznego konkursu zgłosiło swój akces 210 uczestników z wszystkich kontynentów poza Antarktydą. Więc już tą międzynarodowość mieliśmy na samym wstępie. Następnie jury dwuosobowe, Małgorzata Walewska i profesor Wojciech Maciejowski, wybrało tych uczestników, którzy będą tutaj śpiewać. Tych osób było 70, ostatecznie przyjechało 46, bo wiadomo, śpiewacy chorują, mają inne czasem zajęcia związane z drogą zawodową, więc to nigdy nie jest 100%. Ale są z różnych kręgów kulturowych. To bym chciała podkreślić, bo mamy jednak i Europejczyków. Wiadomo, opera jako sztuka europejska, to tutaj jest największa reprezentacja, ale opera święci swoją popularność na całym świecie. Stąd duża grupa Azjatów, nie tylko na konkursach pianistycznych się pojawiają, u nas też. I to już od dobrych paru lat. Jestem bardzo szczęśliwa, jestem wdzięczna Bogu, jurorom za to, że mnie docenili. Jestem ogromnie wdzięczna moim pedagogom z Akademii Operowej, dzięki którym to wszystko się wydarzyło. Ja nie mogę nawet opisać tego, co czuję i organizacja konkursu jest na najwyższym poziomie. Nie musiałam myśleć o niczym, tylko o tym, żeby dobrze śpiewać. Adasari to jest konkurs, o którym bardzo długo marzyłam, ale to, że go wygram, to nie mogłam sobie nawet tego wyobrazić albo nawet pomarzyć o tym, bo myślałam, że nie, jeszcze muszę bardzo dużo się nauczyć, żeby jednak ten konkurs wygrać, a tutaj się udało i bardzo się z tego cieszę. Jestem dumna, że jestem jedną z zwyciężczyń tego konkursu i bardzo dziękuję wszystkim. Podczas gali wręczenia nagród doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pan minister Tadeusz Deszkiewicz przekazał 3 odznaczenia przyznane przez prezydenta Rzeczypospolitej. Odznaczeni zostali Małgorzata Walewska i Antoni Malczak Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Liliana Olech Złotym Krzyżem Zasługi. Już za 2 lata, w roku 2027, zapraszam na 22. edycję konkursu i myślę, że będzie jeszcze większa, jeszcze wspanialsza, a konkurencja będzie jeszcze ostrzejsza. Kochani, wracajcie. Zapraszam wszystkich młodych śpiewaków ze świata, zapraszam śpiewaków z Polski, zapraszam soprany koloraturowe. Czekamy, aż ktoś doścignie Adasari. Uczcie się i przyjeżdżajcie na konkurs. Już za 2 lata, 2027, Adasari Rules.